One są bardzo puszyste w środku. To nie jest tak jak z mleka naleśnik, tylko bardziej jest puszysty. To jest banalny przepis, czyli tak, 100 gramów kefiru, do tego mąka, 2 łyżki tak naprawdę, trochę soli i jajko. Jajko zawsze na talerz, a nie do mikstury, bo może być zatrute. Dobra, to jest gites. I hopla. I na patelnię, dobrze nagrzaną. Trochę oleju. I kluczowe jest tutaj boki po prostu pomalować, bo inaczej ciężko będzie ten naleśnik schodził, ale jak ma się teflonową patelnię, to będzie łatwo, ale na stalowej trzeba trochę tu pomalować. Szybki ruch. Ciekawe to było. No, trochę za dużo nalałem, ale dobra, zmniejszam ogień, żeby to się nie przypaliło i kręcę. Mało średni ogień, nie ruszam tego, niech to trochę odejdzie, bo dopiero to białko się zetnie i wtedy dopiero będzie można to przekręcać na drugą stronę, bo inaczej się będzie rozwalać. Dobra, już boki zaczynam przypalać. Za wysoka temperatura trochę. Inaczej wychodzi na patelni stalowej, inaczej wychodzi na patelni teflonowej po prostu. Ale crust spoko, no ja taki lubię. To już gorzej, ale taki to ja lubię. Okej, ostatni przewrót. Ale w tym momencie smażę drugiego. No ten drugi lepiej wyszedł. Po prostu za wysoka temperatura tam była. Bez przewracania patelnią. O! Idealny. Tak to jest właśnie, tak jak mój utwór. Like the first pancake. Dosłownie o to chodzi. Pierwszy pancake jest zawsze beznadziejny, a ten jest fantastyczny po prostu. Dosłownie w takim marokańskim stylu, ale nieważne. Czyli to jest właśnie ten drugi naleśnik, bo ten pierwszy to widzicie, że po prostu zawsze tak jest. Like the first pancake. Dobra elektronika. W zasadzie trapowa elektronika. Bo tutaj ten drugi, ta po prostu struktura wygląda idealnie. Nic nie mogę mu zarzucić. Boki ładnie przyjarane. Tutaj zrobiły się takie po prostu pęcherzyki powietrza. Może to przez te bakterie w tym kefirze? Nie wiem. Ale wygląda super. Wyciągam go. Pierwszy naleśnik, drugi. I są 2 naleśniki. Jeden widać, że jest pierwszy, drugi widać, że jest drugi. Po prostu różnica kolosalna. I tak, czym ja je ozdobię? Powidła śliwkowe. Dość sporo, to jest sam cukier z owocami, ale najlepsze połączenie razem z pastą tahini, o którym już na przykład mówiłem w filmie o kluskach ze skyra i właśnie pasta tahini, ten właśnie słony smak razem z tym słodkim tworzy coś fantastycznego. Trochę to wyśrodkuję, to się połączyło razem. To jest tak jak właśnie turecka melasa winogronowa w połączeniu razem z pastą tahini. Coś fantastycznego. A z racji tego, że jest prawie w ogóle niedostępna w Polsce, to powidła śliwkowe idealnie to zastępują. I co tu jeszcze mogę dać? Pestki dyni, które rozgniotłem w moździerzu. Można dać do środka, bardzo cienko rozdrobnione, ale właśnie na górze robią robotę. Niby polski kefir, niby tureckie wpływy. Jak to smakuje? Zacznijmy od tego drugiego. One są bardzo puszyste w środku. To nie jest tak jak z mleka naleśnik, tylko bardziej jest puszysty. Jak właśnie pancake, nie jak naleśnik, bo naleśnik to jest taki płaski i tak dalej, ale to jest właśnie bardziej jak taki pancake. Trochę taki grubszy, minimalnie trochę, taki bardziej napowietrzony właśnie chyba przez te bakterie w tym kefirze i jest super. Kefir nie za gęsty, taki jaki lubicie. Co tu więcej, śniadanie idealne. Najśmieszniejsze jest to, że po prostu tutaj było w tym moździerzu trochę chili zostało. Nawet myślałem, że to wymyłem, ale zostało trochę chili i piecze. Więc myślę, że po prostu ciupinę chili można sypnąć, to zrobi robotę, bo fajnie właśnie piecze tutaj te pestki dyni, takie lekko pikantne. Coś super.
przypadek. A może nie sądzę.